Zobaczymy, jak coś mi się przyszli zapamiętam. A jak będę miała luz, czyli nie czyli kamień poleci sami od szkoły. Co na przykład? Jeszcze tutaj przed tym siadam dołożyć. A masz zdjęcie kotka? Tylko to ma być tego lubicie tak jak A, tego. to nie mój kontekst. Ale no to nie może być albo trzeźwość, albo ten. Tak robię. Z tego obecności i świadomości. A co gorąco? Trochę to możemy tu przyspieszyć. Trochę zwiększyć. Tempo 22. Tempo 22. Albo odsunąć ekran. Nie, to już jest stary. Dobra, zrobiłem tyle narodu, że ja ty jak... No. Tak dalej, maratonik nie ma tam na sobie. Nie sobie. Nie. Umarł już najdłuższy wiek szczęśliwa. Ale nie zrobiliśmy ludziom w założeniu. Znaczy nie teraz, tylko wiesz, po 18, między 18 a 19. Wiesz co, no wtedy jest przerwa, a jutro na 7 nie zleczycie się. Ja chyba się nie złapę. Ja też. Ja mam wiesz, daleko do synowa.
Ja nie, ja potrzebuję godziny. Zrywałem bez problemu. Słucham? Nawet bez problemu. Tym mostem się kiedyś. Nie, ja nie jadę samochodem, tylko przecież wiesz, metrem do centrum i tam 507 albo 114. To wiesz, zanim dojdę do metra, zanim przesiadka, to też parę minut, wiesz. No. Dobra. To co? A ty masz uprawnienia, żeby uczyć tego ludziomku? Uprawnienia. Ćwiczy. No jak masz A ćwiczamy no właśnie, no to 13 ćwiczeń tylko, tak? Nie. 13, 14 tak. No może sprzedaj. No, wersja podstawowa ludziomku jest oficjalna, wiesz, ona tej. Jest do A tego skąd to pochodzi? książka. Wiadomo, jaka jest linia przykład. W naszym przypadku jest narastająco, w wielu przypadkach mamy też na siedzących, wtedy mamy turbo. No, trudno, tak, albo Janka Joga. This is something what I would like to see. Why people like to see you here with the camera? Okay? If you can accept like this, you will be more visible, yeah? Otherwise, they see only your nose. Okay. And you are so nice, they like to see you fully. Okay, good. Yeah, oh. Would you like to stay here? Easier, cheaper. Tope Hebate, Chuni Jama Tapai, Sandu Loy Sem Doctor, Tomumel Mama. Ne Yemi Tara Marikaran Sanam, Yata Tava Tomu Sana Tomuma Baneda Kiba. Saint Requit, Sente Look Saja Temple Capsule, then Requit Tanja Maybe Samata. Sarvanya Jamazimba Mupata, Mupati Caps of Dusumre, Nathan Driven Taba so. Semum Tepsom, Semum Tepa Topu Hibate, Semum Tepa Topa, Mo Hibate, Chuni Jamata Bai, Chuni the Gypsy Jamate, Tapata, Chuni Jamata Bai, Jamate Yonzo Madonna. Jamarapa Tana, the Nisan the Tapa, Mohito. Chuni Jamatapa. Santo Louis Semdata. Chuni Jamate la de Jamate la Dembarkin, Jamate
Jamata by Sandu said, Sem Junij Jamata and Sem Sarpur Deba, Sem the Sarcha Yova the Louis Sem that Dendao, Sem Janela was at the Sarpo to one Deva Dao, Louis, Loam Sem that Louis Lo de dan sem de don't talk with Sena, Lo dan sem madropa, Lo de dan sem de don't talk with Sena, Tomo young, Rankum of madrope, Tomo mabang nedai, Tomo ran in madrope panko, Ran hit up. Randos, Masakia. That prevents them from seeing that sickness and pain have no base and no root. They might think it comes from the mind that is dull. Did we get enough so that you can translate it? Or? Yeah. Jest coś, co uniemożliwia nam postrzeganie czystości choroby. Jest to umysł, który jest tępy. Tępota umysłu. That is ignorant. Niewiedza. And so in answer to that, Gautama sings, the mind that sunk in dullness and torpor, when realized for what it is pure being, pure of every imperfection. So, free of thinking, you should be wishing to clear this all away. Don't shun your dense state of mind. It's basically good. Umysł zatopiony w otępieniu i odrętwieniu, gdy uprzytamnia sobie, czym jest czystą istotą, oczyszczoną ze wszelkiej niedoskonałości. Więc nie myśląc, że powinieneś to wszystko oczyścić, nie stroń od ogłupiałego stanu umysłu. Jest on zasadniczo dobry. So the argument here is that some people are saying it's not true that illness has no base because it comes from our ignorance and our stupidity. To jest odpowiedź na tezę postawioną przez oponenta, który mówi, to nie jest tak, że choroba nie ma podstawy. Ma podstawę i jest nią niewiedza, głupota. And the ignorance can also take the form of a dull state of mind, dull and sleepy. Niewiedza może przyjąć również formę otępienia, odrętwiałego stanu umysłu. Like which is very easy to experience at this time of day. I jest to łatwe do doświadczenia o tej porze dnia. We don't have to visualize being dull and sleepy. Nie musimy wizualizować tempoty i bycia śniętym, odrętwiałym. And so Rinpoche, in commenting on Gusamba Song, it tells us how to deal with that. I w kontekście wyjaśnienia Gytsampa Rinpoche uczy nas, jak z tym pracować. This refers to when the mind lacks its quality of brilliance. So the first word there was dullness. Czyli tempota jest sytuacją, w której umysł traci swoją własność świetlistości, klarowności. And torpor. So now comes torpor. Here includes both the middle stage of a mind that can't focus clearly and I odrętwienie zawiera ten stan, kiedy umysł nie może klarownie skupiać się. Finally, the stage where the mind is falling asleep. So these are sort of three levels to it, and
So first level is dullness. Second is not focusing clearly. And the third is mind is falling asleep. I trzecim jest sytuacja, w którym umysł zasypia. Czyli jeszcze raz, pierwszym jest otępienie, drugim jest odrętwienie, kiedy umysł traci zdolność skupiania się, i trzecim jest zasypianie. When that happens, if you just have the ability to recognize it as it's happening, then that... Kiedy to się wydarza i kiedy mamy zdolność rozpoznania tego faktu w chwili, kiedy to się wydarza, that recognition is pure being, dharmata, that is free of every imperfection. To rozpoznanie samo w sobie jest czystością, jest dharmatą, jest wolnością od wszelkiego rodzaju niedoskonałości. Free of anything wrong with it at all. Czyli w tym stanie nie ma niczego, cokolwiek byłoby błędem. The nature of mind, which is luminous clarity. Jest to natura umysłu, która jest świetlistą klarownością. So the nature of the dull state of mind is luminous clarity. Czyli naturą otępiałego stanu umysłu jest świetlista klarowność. So even if you don't have the complete realization of the nature of this dull mind right away, just the recognition of it is enough. Nawet jeżeli nie mamy pełnego urzeczywistnienia tej natury umysłu, samo rozpoznanie faktu, że jesteśmy w tym stanie, na tym etapie jest wystarczające. Recognition of it is enough to clear it away, because the nature of this recognizing mind is the dharmata. Jest wystarczające, aby oczyścić ten stan, ponieważ naturą tego stanu jest dharmata. Any stain. I jako taka nie ma w sobie żadnych splamień. So therefore, free of thinking, you should be wishing to clear this all away. The true nature of mind, which is luminous clarity, transcends all ordinary, mundane mental activity and the basic nature. Dlatego też nie myśląc, że powinno się to wszystko oczyścić, natura umysłu nie zawiera takich zwyczajnych, codziennych poglądów, stwierdzeń odnośnie rzeczywistości. Nature of what it is. So we have all this ordinary mental activity, including the dull state of mind that we experience. But the basic nature of mind transcends all of that. Czyli umysł doświadcza swoich codziennych, różnorakich stanów konceptualnych. Doświadcza również otępienia i odrętwienia. Natomiast w naturze umysłu te stany nie istnieją. Nie ma ich tam. It's beyond the intellect. It's beyond a mundane mental operations. Ta natura umysłu jest poza intelektem, jest poza codziennym operowaniem umysłu. Przepraszam, jest poza tym, w jaki umysł zwyczajnie działa. So therefore, don't shun your dense state of mind. It's basically good. The dense state of mind, in fact, doesn't really exist in the first place. Tak więc nie strońmy od otępiałego stanu umysłu,
jest on zasadniczo dobry. Jest on zasadniczo dobry dlatego, że po pierwsze nie istnieje jako taki. Nie istnieje tak, jak się manifestuje. So there's nothing to get rid of. W związku z tym nie ma czegokolwiek, co można by porzucić. Its nature is purity. And the pure nature of mind, beyond the intellect, beyond all of these ordinary mental operations and activity, isn't affected in the slightest by a dense state of mind. So there's not. Jego naturą jest czystość. Jest on poza wszelkiego rodzaju intelektualnymi operacjami, poza wszelkiego rodzaju aktywnościami. Nothing to abandon. Its nature is purity. Czyli tak naprawdę w tych otępiałych stanach umysłu nie ma czegokolwiek, co można by porzucić, ponieważ ich naturą jest czystość. Saying the nature of mind is purity corresponds to dzogchen. Powiedzenie, że naturą umysłu jest czystość, współgra z dzogchen. And Eric, you had a question? I have one question. This moment of recognition of this doubt was said that this is dharmata. Yes? Yes, the nature of the recognizing mind. Yes. This recognition, the question, now is the question. The recognition is the mental or not? This moment of recognizing this mental state. It's a moment of noticing the mental operation. The mental operation is the dullness. And there's an instant there of recognizing it, like seeing it. And that, of course, would be a mental operation. Może pytanie sobie przetłumaczę. Okej, czyli pytanie Irka było takie, czy w chwili, kiedy pojawiają się te stany otępienia, to pojawia się ich rozpoznanie. Czy rozpoznanie tego stanu otępienia umysłu ma charakter mentalnej operacji, tak Irku? I odpowiedź była taka, że tak, jest to stan zauważenia, jest to stan, gdzie użył słowa notice. Słowo notice znaczy zauważenie. I powiedział, że dalej, że tak, to jest the next question, if it's mental, can we call it is dharmata? Means, yeah, if the recognition has the quality of mental operation, how we can call this recognition as recognition of dharmata? Yeah. Yeah, what exactly the recognition is depends on how it's produced. Od tego, czym jest to rozpoznanie, zależy od tego, w jaki sposób jest wytworzone. So if it's produced by, how can I say, remembering the instruction, so then by remembering the instruction, you think, oh yes, I must recognize that this is the clear-eyed mind. Then that recognition is conceptual. Czyli jeżeli rozpoznanie pochodzi z pamiętania instrukcji, które zostają na tę okoliczność udzielone, na zasadzie wspominam, iż powinienem rozpoznać to, co się jawi, jako rozpoznanie, jako to, co się jawi, ma świetlistą naturę, to wtedy tego rodzaju rozpoznanie ma swoją podstawę w konceptualizacji i jest konceptualne. But if the recognition comes from being habituated to the practice, so that it's not conceptually created, then it is the dharmata, pure being, the nature of mind recognizing itself. Natomiast jeżeli rozpoznanie pochodzi
z medytacji de facto, czyli z przyzwyczajania się do bycia w praktyce, to wtedy tego rodzaju rozpoznanie, które się jawi, nie pochodzi z umysłu konceptualnego, tylko pochodzi z bezpośredniego doświadczenia i wtedy nie jest to mentalna operacja i nie jest to konceptualne wtedy. So normally for us as practitioners, it starts as a conceptual prompt. Right? We're prompting ourselves conceptually to recognize the dullness as being the clear light. And that's an important step for us as practitioners. I normalnie, jeżeli chodzi o ścieżkę, to rozpoczyna się na początku od części intelektualnej, czyli od przypominania sobie instrukcji w chwili, kiedy to się pojawia i wtedy to jest ważny krok, ale krok, gdzie rozpoznanie ma charakter mentalnego rozpoznania. And through becoming used to doing that, then it happens spontaneously at some point. I następnie przyzwyczajając się do tego rozpoznania, to rozpoznanie z czasem, jak wprawiamy się w praktyce, staje się coraz bardziej bezpośrednie i ten czynnik konceptualny niejako ustaje. Jest on bezpośrednim rozpoznaniem i wtedy jest to rozpoznanie dharmata. So that spontaneous recognition is not conceptual, it is pure being recognizing itself in the dullness. I to wtedy jest to spontaniczne rozpoznanie bez aspektu konceptualnego, kiedy to dharmata rozpoznaje swój stan, który jest stanem tempoty w danym czasie. We could take an example from ordinary experience to illustrate it. Możemy wziąć przykład z dnia codziennego, aby zobrazować to. When we're learning how to ride a bicycle, first we have to conceptually steer our body right from one side to the other to learn how to keep the balance. Kiedy uczymy się jeździć na rowerze, jesteśmy dzieckiem, otrzymujemy instrukcje i wtedy podchodzimy do tego bardzo konceptualnie, staramy się wsiąść na rowerek, utrzymać równowagę. And after you've done it many times and fall over and skin your elbow and you come home with blood all over you, your mother has to wash you. After you've done that enough times, you start to get the feel of it. So you don't have to think about doing it, you're just doing it spontaneously. I na początku przewracamy się, obcieramy ręce, uwalamy ubranka, mama musi na nas patrzeć, krzyczeć, prać, robić wszystko, ale z czasem nabieramy wprawy i jedziemy na rowerze kompletnie o tym nie myśląc, zupełnie nie używając tej części intelektualnej. So it's like that. Tak to się dzieje. Could you elaborate more about these stages of sleepiness which start actually with torpor and maybe develop in dullness and then be finalized in the sleepiness. Is it correct consecution which I have pointed out that first comes the dullness, not torpor, and then the torpor, and then the actually the torpor includes the second two steps. It's only two that are mentioned in the text, so it's only two of them are translated. But when you get an expansion of this, then it turns out there are three steps: dullness, dullness, we can say dullness, torpor, and sleepiness. And the torpor consists of not having a clear picture of the object of meditation. And the dullness is just the beginning stages of that. Your mind is a bit heavy, not functioning very sharply.
and then the torpor is a little bit less sharp, right? And it's so there. This is talking about a process going on while you're meditating. Right? Let's say you're doing Mahamudra meditation. So you're meditating on your present state of mind as being bliss emptiness. And if you're experiencing dullness, that means you don't have a very sharp awareness of that. You don't have a sharp awareness of the bliss emptiness. And then that sort of develops further into torpor, where not only is your awareness of bliss emptiness not very sharp, is you're losing it completely, right? You're losing the object of meditation. So you have it, and then you don't have it, and then you have it, and then you don't have it. It's like flickering. And if you don't catch it there and sort of shake yourself or like splash water in your face or whatever, then it goes on from torpor to sleepiness. You start falling asleep. Pytanie Andrzeja było do Jima, był uprzejmy i troszkę szerzej wyjaśnił te 3 elementy, mianowicie otępienie, odrętwienie i zasypianie. I Jim powiedział, że w tekście w rzeczy samej są 2 słowa, które są wymienione, mianowicie otępienie i odrętwienie. Natomiast to otępienie zawiera w sobie zarówno otępienie, jak i przechodzenie do fazy zasypiania. I sprawa polega na tym, że otępienie umysłu polega na tym, że umysł traci swoją lekkość i staje się ciężki. Następnie odrętwienie zawiera w sobie element utraty ostrości widzenia, postrzegania i przechodzenia w taki stan zupełnie nieostry, kiedy tracimy obiekt naszej medytacji, obiekt naszego skupienia i przechodzimy w zasypianie następnie. I w odniesieniu do praktyki, jak na przykład Mahamudra, faza otępienia będzie występowała wtedy, kiedy umysł, jeżeli praktykujemy błogość i pustkę, kiedy umysł na chwilę jak gdyby traci ostrość tej praktyki, przestaje wyraźnie doświadczać tej błogości i pustki. Następnie przechodząc do fazy odrętwienia, zupełnie zatraca jakby tę praktykę. Ona jest nieciągła. I jeżeli wtedy nie spryskamy swojej twarzy wodą, jeżeli nie zrobimy czegoś, to umysł kompletnie zasypia. I należy to rozumieć jako proces utraty obiektu skupienia poprzez w tych właśnie fazach. Mniej więcej. So how you deal with... Jeżeli coś pominąłem, to uzupełnij ten. Nie, wszystko było. Tak? Okay. So how you deal with it depends on which aspect of the practice you're working most with at the time. Like if you're working mostly with the shamatha aspect of maintaining the awareness, then there are tricks you can use, skillful means. I w związku z tym, jeżeli jakie narzędzia używamy, jak wykorzystujemy to w praktyce, po pierwsze wykonując shamatę, jakie zręczne środki możemy w tym zakresie wykorzystać. Like for example, you can open your eyes very wide. Czyli na przykład możemy bardzo szeroko otworzyć oczy. So that's one method you can use to wake yourself up again. Czyli szeroko otwarcie oczy jest to przebudzenie się.
You could also lighten your diet. Like during that part of the practice, you could eat less heavy food. Możemy również ułatwić naszą praktykę poprzez zmianę diety na lekką dietę. Po prostu powinniśmy jeść mniej, wykonując ten rodzaj praktyk. Or you could sit in a cold place. Lub też powinniśmy usiąść w chłodnym, w zimnym miejscu. You can have a coffee. Możesz załadować kawę. Jak mamy kawę, to możemy mieć winiacza również. These kind of skillful means are explained in Mahamudra texts, right? Te zręczne środki są wyjaśniane w tekstach Mahamudry. Because this is a common problem when you're doing intensive, long meditation practice, right? I zawsze występuje ten problem, jeżeli mamy okresy długiej, intensywnej praktyki. Like if it's not just a weekend program, but it's like you're staying for 2 months in retreat, concentrating on Mahamudra Shamatha. Then when this dullness and torpor and sleepiness comes up, you use skillful means to counteract them. Czyli nie występuje to w krótkich weekendowych programach, ale na przykład kiedy robimy dłuższe praktyki, na przykład 2 miesiące praktyki Shamaty Mahamudry, to niewątpliwie tego rodzaju stany umysłu się pojawią. Like we mentioned, some of these we mentioned, opening your eyes wide, sitting in a cold place, or if it's not a cold climate, maybe you can have very light clothing and sit in a place where there's a little bit of wind. Czyli możemy użyć jako zręcznych środków wtedy do pobudzenia umysłu szeroko otwarte oczy. Możemy wykonywać praktykę medytacji w miejscach, które są miejscami chłodnymi. Jeżeli na przykład wykonujemy to w klimacie, który nie jest chłodnym, to możemy w bardzo lekkim ubraniu usiąść w miejscu, które jest silnie wentylowane. You could interrupt the session and take a cold shower. Możemy na przykład przerwać sesję medytacji i wziąć zimny prysznic. And when we're talking about intensive meditation, this would be a kind of retreat where you start at 4 o'clock in the morning and meditate only with very short breaks throughout the day, short meal breaks also, and end like 10 or maybe even 11 in the evening. So you're meditating almost constantly. Lub też używać takiego środka jak ciągła medytacja, czyli wstawać bardzo rano, na przykład o 4:00, intensywnie praktykować z przerwami tylko bardzo krótkimi na posiłki i medytować cały czas, na przykład do 23:00, czyli jak gdyby praktyka jest ciągła. So if you tried all those methods and you still find yourself falling asleep, then you could use more drastic methods. Jeżeli stosujemy te wszystkie metody i nadal one nie działają, to znaczy, że powinniśmy użyć bardziej drastycznych metod. And this one is not mentioned in the text, but it's one I just thought of. Nie są one wyjaśniane w tekstach, natomiast przyszły mi tak do głowy po prostu. You could arrange a bucket above your head full of ice water with a string or a rope attached to your head. So if your head goes like this, then you dump the ice water onto your head. Czyli nad głową wieszamy pojemnik z lodowatą wodą, sznurek, który go powoduje wylanie się wody, sobie przymocowujemy do głowy i w chwili, kiedy zasypiamy, kiedy głowa nam spada, uruchamia on wylanie się na głowę kubła zimnej wody. But if the main practice that you're working with is a vipassana practice, and then the instruction is different. Natomiast jeżeli główną praktyką, którą wykonujemy, jest praktyka vipassany, to wtedy instrukcje zręcznych środków są trochę różne.
An example of that kind of practice would be what's called the clear light yoga. I przykładem takich zręcznych środków, takiej instrukcji byłaby yoga przejrzystego światła. Where you're practicing meditating on the clear light nature of mind during sleep. I medytujemy wtedy o przejrzystym świetle natury umysłu w czasie snu. So there, a simple method like keeping yourself awake, it doesn't make any sense because it's a practice to be done while you're asleep. I w związku z tym wtedy jakiekolwiek próby przebudzenia nas nie mają żadnego sensu, ponieważ my praktykujemy nawet podczas snu. And while you're falling asleep. Kiedy zasypiamy. So the instruction there is what Rinpoche is explaining. Instrukcja jest wtedy taka, jaką Rinpoche wyjaśnił. Where the point is not to eliminate the dullness and sleepiness, but to recognize their clear light nature. Istotą nie jest usuwania otępienia i tak jest tam odrętwienia, ale rozpoznania ich natury. And that kind of practice is important as a preparation for death. I tego rodzaju praktyki są ważne jako przygotowanie do śmierci. Because at the instant of death, the same thing happens as during the instant of falling asleep. Ponieważ w procesie śmierci dzieją się te same procesy jak przy zasypianiu. Namely, the mind goes into this blank state. Czyli umysł wchodzi w ten otępiały stan. Or we say the mind becomes unconscious. Umysł staje się nieświadomy. And at the very instant that happens, that is an experience of a clear light. I w chwili, kiedy to się wydarza, jest doświadczenie przejrzystego światła. A state which is totally beyond any conceptuality. Stan, który jest kompletnie poza jakąkolwiek konceptualizacją. The clear light itself is completely beyond conceptuality, and therefore it can be recognized during deep sleep where there is no conceptuality happening. Przejrzyste światło jest zupełnie poza konceptualnym umysłem i dlatego też może nastąpić rozpoznanie jego w stanie głębokiego snu, kiedy umysł jest również poza koncepcjami. And what Rinpoche is saying here is that even though we may not be able to do the complete practice of recognizing the clear light and then resting in it during sleep, it's enough if we just recognize that instant of falling asleep as being the clear light nature. I Rinpoche mówi, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie rozpoznać klarownego światła i utrzymać to rozpoznanie przez cały czas snu, to jest wystarczy, aby dokonać rozpoznania klarownego światła w tych stanach zasypiania, w tym początkowym etapie zasypiania. So that's the point there. The point is not to avoid sleep. Czyli to jest istotą, a nie istotą jest tam unikanie spania. Yeah. From the text here, I have the impression that, for example, following aspect stress, like we have those opposites of torpor and agitation as obstacles in meditation, and then also we have suffering and happiness. So I have the impression that, of course, the text stresses or tries to elaborate the problems with suffering and torpor,
and somehow I think happiness and agitation. Actually, both sides problems, and then without the sameness which we have to overcome. Why is it so? Could you translate your question into Polish? Ja mam to wrażenie, że w tym tekście podejmowane są aspekty pewne, a inne opuszczane. Więc tekst omawia cierpienie, jak sobie z tym radzić, i ten stan otępienia. Natomiast pomija szczęście i pobudzenie umysłowe, co właściwie nie powinno się zdarzyć, no bo obie te strony są równie, czy mogą być równie, jeśli nie zauważymy, złe w konsekwencjach. Okay, I'm not sure I'm understanding your question correctly, but we talk about agitation and dullness. Those are faults of the shamatha meditation. Mówiąc omawiamy pobudzenie i otępienie jako dwa błędy w medytacji shamaty. The agitation is when the mind starts moving in thoughts and the attention gets distracted by the thoughts, so the attention is not resting on the object of meditation. Pobudzenie jest stanem, kiedy umysł zaczyna się angażować w myśli i wskutek tego zaangażowania się w myśli odchodzi od obiektu medytacji. And the dullness is when when the attention does not have a clear focus on the object of meditation. So the object of meditation itself is not clear. Natomiast otępienie jest stanem, w którym umysł nie spoczywa na obiekcie medytacji, postrzegając go w sposób jasny, klarowny, kiedy staje się on nieklarowny. So the correction of those two faults is first of all recognizing that your mind has got agitated and is distracted from the meditation, and bringing it back. Or if it's dullness, then using one of those methods mentioned, like opening your eyes widely, to freshen up your attention, and then it can clearly focus again. And that's the main part of that instruction. I korekta tych błędów medytacji następuje w ten sposób, że po pierwsze zauważamy, że umysł uległ pobudzeniu i odszedł z myślami od obiektu medytacji. Zauważywszy to, wracamy do obiektu medytacji, czyli to jest korekta błędu zwanego pobudzeniem umysłu i korekta błędu związanego z otępieniem polega na użyciu wcześniej omówionych metod. But it's not that the agitation is linked with happiness and dullness is linked with suffering. Natomiast to nie jest tak, że pobudzenie jakby ma związek ze stanami szczęścia, a tępota ze stanem z cierpieniem. So does that help answer your question? Well, actually, you have somehow linked that up together. Maybe I have had this my impression because of my habits. So maybe it's that way for you. Well, individually. But in general, the agitation could be about a happy thought, or it could be a sad thought, or some kind of fear.
or depression or anything, not necessarily a positive experience. Natomiast to pobudzenie może się związać z różnymi myślami o szczęśliwości, nieszczęśliwości, z lękiem. W związku z tym tak czy inaczej nie musi ono prowadzić do stanów, nazwijmy to, pozytywnych. Like you might suddenly remember that your friend insulted you and you get very angry and start thinking about that and you forgot the meditation. Na przykład pobudzenie może być spowodowane tym, że nagle sobie przypomniałeś, że twój kolega obraził cię i wskutek tej obrazy jesteś nieszczęśliwy i jakby te myśli odciągają cię od obiektu medytacji. And the dullness doesn't have to necessarily be connected with suffering. In fact, it can just be that your mind is going blank. It's getting hazy. It's too tired to suffer. Too tired to suffer? Aha, tak. Natomiast to tępienie właśnie prowadzi do tego, że umysł jest zbyt zamknięty, zbyt wąski, żeby cierpieć zasypialny. Yes? Andrzej jeszcze spytał o to, że tekst mówi, jak sobie radzić z cierpieniem, ale czy można widzieć, jak sobie radzić ze szczęściem? Yeah. Also, Andrzej emphasized the element that the text presents how to deal with suffering, but text doesn't present how to deal with happiness in a sense of meditation. Yeah, it's like explanation how to deal with, suffering. Yes. But also Andrzej mentioned that agitation is like, let's say, another problem for the mind. Happiness is a problem. Also, happiness can be the problem. Yeah, that's true. That's true. I mean, Rinpoche does include it by saying that in working with these instructions, we realize that happiness and suffering are equal. I Rinpoche włączył tutaj szczęście do tych instrukcji, stawiając znak równości pomiędzy cierpieniem i szczęśliwością, że są one w swojej esencji równe, tożsame. And happiness is only a problem if it's distracting the mind from the meditation. A szczęśliwość jest problemem tylko wtedy, kiedy rozprasza umysł, odciąga go z medytacji. And the same is true also with the suffering. To samo również tyczy się cierpienia. If the suffering is not distracting mind from the meditation, then you don't need to apply a method. Jeżeli cierpienie nie odciąga, nie rozprasza nas od medytacji, to nie musimy stosować żadnych metod. So that means that without giving it any words, you are dealing with the suffering as not being a big deal. It's like it's not really truly exists, it's not really a problem. So not taking it seriously and then not getting distracted from meditation. Jeżeli się pojawia cierpienie i nie robimy z tego wielkiego halo, jeżeli nie przypisujemy temu jakiejś strasznej wagi i dajemy sobie z tym radę, jeżeli nie rozprasza nas od medytacji, no to nie ma o czym gadać. So that's talking about happiness and suffering in the context of meditation, but we can also talk about them in general. Czyli możemy mówić o cierpieniu i szczęściu w kontekście medytacji, albo też mówić o cierpieniu i o szczęściu bardziej ogólnie. And in general, happiness is not a fault to be corrected. I w sensie szerszym cierpienie nie jest błędem, szczęśliwość nie jest błędem, który należy korygować. And the reason for that is that happiness is it corresponds more to our nature than suffering. A powodem jest to, że szczęśliwość
jest bardziej spójne, bardziej w harmonii z naszą naturą niż cierpienie. But the problem that we have with happiness is that is not the happiness itself, but our attachment. Natomiast problem ze szczęśliwością jest taki, że nie jest to kwestia, zapraszamy, we're welcome. Yes, please, come in. Please join us, yeah. Problem ze szczęśliwością jest taki, że to nieszczęśliwość sama w sobie ma ten aspekt problematyczny, natomiast przywiązanie do szczęśliwości jest tym, co jest problematyczne. And actually, if we think about what this song is saying, the same is true of suffering. It's not the suffering itself that's the problem, but our attachment to it as being real. Czyli dokładnie to samo jest tutaj powiedziane w stosunku do cierpienia, że niecierpienie w samo sobie jest problemem, natomiast nasze przywiązanie do postrzegania cierpienia jako prawdziwego jest problemem. So the main point mentioned about suffering here is that your suffering is not to be shunned. It's basically good. W związku z tym główna uwaga i jakby skupienie w tym tekście jest na tym, czym jest to cierpienie, że ono w swej naturze, w swej podstawie jest dobre, nie jest czymś, co należy unikać. And the same is true for happiness. It doesn't have to be shunned. It's basically good. But that's not a kind of difficulty most of us have. I to samo tyczy się również szczęśliwości. Jest ona w swej podstawie dobra i nie należy jej unikać. We already think of happiness as good. My myślimy o szczęściu jako czymś dobrym. There's one kind of exception to that. And that is someone who has been practicing the fundamental teachings very intensively, like the teachings given in the first turning of Wheel of Dharma. Then for that person, happiness may be suspicious. I jest jeden wyjątek od takiego widzenia, szczególnie dla tych, którzy praktykują intensywnie buddyzm taki podstawowy, pierwszego obrotu kołem dharmy. Ci, którzy praktykują intensywnie, dla nich szczęśliwość może być czymś podejrzanym. This would be talking specifically about the Pratyeka Buddhas and the Shravakas. I szczególnie jest to omawiane w obszarze praktyka Buddów i Śrawakajanek. The goal of their path is to achieve the pacification of the mental operations, so they're no longer reborn. Ponieważ celem tych ścieżek jest dojście do pełnego uspokojenia, wyciszenia mentalnych operacji i do dojścia do sytuacji, w której nie następują kolejne odrodzenia. So for them, samsara is something to be shunned. Czyli dla nich samsara jest czymś, co należy unikać. And in that case, then they would see it as a fault to be happy. I w związku z tym, z tej perspektywy, bycie szczęśliwym przez nich jest postrzegane jako błąd. They would more or less equate happiness with samsara. Czyli oni byliby zdolni postawić znak równości pomiędzy szczęśliwością i samsarą. So if you're happy, that means you're attached to samsara and you want the pleasures of samsara, and they say, no, not for me. Czyli jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to znaczy, że jesteśmy szczęśliwi z powodów przyczyn samsarycznych. Jeżeli jesteśmy z tych powodów szczęśliwi, to znaczy jesteśmy uchwyceni przez samsarę i oni mówią, nie, dziękuję, postoję. So these teachings would be a big shock for a Shravaka or Pratyeka Buddha. W związku z tym te nauki byłyby szokujące dla
śrowaków praktyka buddów. And historically, there are members of the Shravaka and Pratyeka Buddha groups who deny this kind of teaching as being teachings of the Buddha. Czyli historycznie są dowody na to, że tego rodzaju nauki były przez nich odrzucane jako oryginalne, prawdziwe nauki Buddy. I don't say all Shravakas and Pratyeka Buddhas, but there is a tendency in those groups to be very suspicious of the teachings on the emptiness, and particularly teachings about bliss and emptiness. Nie mówię, że to tyczy się wszystkich śrowaków praktyka buddów, ale wielu z nich patrzy bardzo podejrzliwie na temat nauk o pustce, a już szczególnie na temat nauk o błogości i pustce. But Gosangpa and the Khenpo Rinpoche are talking to students like us. Natomiast Gesangpa i Khenpo Rinpoche mówi do studentów takich jak my. We have no fear of happiness. Żadnego lęku przed szczęścią. For us is let the party begin. Niech imprezka startuje. In such case, we would need all the Pratyeka Buddhas and Shravakas to serve us here. Yes, they can serve the drinks. Yeah. Otherwise we can fall into indulgence. So That would be so cruel. So I think those were very good questions, and thank you. To było bardzo dobre pytanie, bardzo dziękuję. Tomi tuje bakya ji jomen charko nazode tongbar mokon ten yentar namdo mabang neda tedar ne gemi tara ina tene number to pa nam ne jo maye nam samna namdo mabang neda ke bane tomi tuje bakya ji jomen charko nazode tongbar mokon ten yentar namdo mabang neda ke saso kunjo to korwa thoma me bare korwa thoma me be tuje duso bakya nazo yabe kunje la bakya nazo yabe bakya ke ji bakya ke toble songme jomen charko nazode Nadong yemi jomata vi charko nazo bate tongbar mokon ten yentar tongba osan tongbar zoko mudo nadong yemi besana sena denbar khembe zemba le trogo te sena tongbar mokon khen jomata vi nao le den yentar na tene namto tele yendo pango mudo namto rando re namto pango mudo tena namto mabang neda. What if somebody thinks, again, sickness doesn't lack any root or base because it's concepts, it's thoughts, our thinking all the time that makes us sick? A co jeżeli powiemy, że jeżeli choroba nie ma żadnej podstawy, żadnego korzenia, to może myślenie jest tym, co powoduje, że chorujemy. Well, Gotsangpa addresses that concern when he sings, habitual patterns, imprints, printed throughout beginningless time, are the myriad doors illusion comes marching through. If you do not take them as true, don't meditate on them as empty. Don't shun your thoughts. They're basically good in themselves. I Gesangpa odpowiada na takie stwierdzenie. Nawykowe wzorce wdrukowane w nas od czasu bez początku są niepoliczalnymi drzwiami, czy też bramami, którymi wkracza iluzja.
kiedy nie traktujemy, kiedy nie widzimy ich jako prawdziwych, nie medytujemy również na ich pustkę. Nie stroń od myśli. Są one zasadniczo dobre w swojej naturze. From beginningless time, we've been accumulating habitual tendencies of confused perception. And these are stored in the form of imprints in the mind. And as a result of that, illusion comes marching through. So, illusory projections, which are appearance and emptiness, manifest in a variety of ways as a result of these habitual tendencies of confused perception that we have in our mind stream. Nawykowe tendencje, które zostały wdrukowane w umysł, pozostają jako ślady, przez które wchodzi do umysłu iluzja i tych śladów, tych wdrukowań jest nieskończona ilość. Są one niepoliczalne. I właśnie one są tym, co umożliwiają, co sprawiają, że to, co się manifestuje umysłowi, jest błędnie pojmowane jako prawdziwie istniejące. But since they are just appearance and emptiness, like an illusion, then we don't need to meditate on them as being empty. Ale ponieważ są one tylko zwykłymi przejawieniami, są jak złudzenia, to nie istniejąc prawdziwie, nie musimy nad nimi medytować jako będącymi pustymi. We don't need to impose emptiness onto them. All we have to do is free ourselves from thinking that they're real. Nie musimy przypisywać postrzeganym obiektom cechy pustki. Jedyne, co mamy zrobić, to mamy utrzymywać w pamięci, iż nie są one realne, iż nie są one prawdziwe. Let the clinging to them, all of these appearing yet empty appearances as being real, just dissolve. I wtedy to lgnięcie do nich jako będących prawdziwymi rozpuszcza się. Pozwólmy rozpuścić się temu lgnięciu. And when we can do that, then there's no need to get rid of thoughts. They're self-liberated. I kiedy czynimy tak, nie ma powodu unikać myśli. Myśli są samowyzwolone, wyzwalane. Their nature is good. Ich natura jest dobra. Okay, then. That completes our session for today. Maybe we can end with a meditation. I tak zakończymy naszą sesję dzisiejszą i zakończymy ją medytacją.
rest naturally relaxed in the natural state. Spocznijmy naturalnie zrelaksowani w naturalnym stanie. Anything that you experience, like a thought comes up, and don't try to stop it, but recognize that it is luminous emptiness appearing as a thought. Kiedy pojawia się myśl, nie zatrzymujmy jej, nic z nią nie róbmy. Jedynie spójrzmy w nią i postrzeżmy świetlistość i pustkę natury myśli. If any appearance is seen like green and red and blue forms, recognize that they are appearance emptiness like rainbows. Jeżeli pojawiają się obiekty takie jak zielony, czerwony, niebieski, to rozpoznajmy je, że są jak kolory tęczy. And if any disturbing emotion occurs, like, for example, doubt, where you're wondering, am I doing the meditation right or not? Kiedy pojawiają się rozpraszające emocje, takie jak wątpliwość, czy wykonuję swoją medytację poprawnie, czy nie? And simply recognize that the nature of that feeling of doubt is bliss emptiness, and rest naturally relaxed in that bliss emptiness. Po prostu rozpoznajmy, że naturą tej myśli jest błogość i pustka i spocznijmy w tej błogości i pustce. Without trying to contrive anything, without trying to make a certain experience. Bez wdrażania jakichkolwiek działań, bez przekształcania tego w cokolwiek, bez zmiany tego doświadczenia. Please turn to page 24. Strona 34. And we're seeing the verse, which is an excerpt from the Hevajra Tantra. It's called the constant practice.
I zaśpiewamy zwrotkę z Havajry Tantry. Called Constant Practice. I zatytułowaną ustawiczna praktyka. So this is a description of the meditation. To jest opis medytacji. First line, like the constant steady flow of a river as it flows. This description of the shamatha. Jak ciągły, miarowy przepływ rzeki. Tak jak płynie. Jest opisem siamaty. The shamatha, the Mahamudra shamatha is simply the mind not wandering. Siamata jest to umysł, który nie wędruje. The next line, like the steady, constant flame of a candle as it glows. Jak miarowy, ciągły płomień świecy, tak jak lśni. That expresses the Mahamudra Vipassana. To jest wyrazem Vipassany Mahamudry. Awareness, which is like the steady, constant flame of a candle which is not moved by wind. The candle flame not moved by wind. Jest to tak jak ciągły płomień świecy, który nie jest poruszany wiatrem. The yogi, that means also the yogini, day and night, in thatness rests the mind. Tak też jogin i jogini, dzień i noc w takości relaksują umysł. Thatness is a word expressing the nature of mind. Takość jest słowem, które wyraża naturę umysłu. And it means mind resting in just that. Znaczy to, umysł spoczywa właśnie w tym. So mind is not meditating on Mahamudra. Czyli umysł nie jest medytujący nad Mahamudrą. It's not meditating at all. W ogóle nie medytuje. It's simply awareness. Jest po prostu świadomość. The bright flame of awareness glowing. Jasny płomień świadomości lśni. Day and night. Dzień i noc. Like the constant steady flow of a river as it flows, like the steady constant flame of a candle as it glows, the yogi day and night in darkness rests the mind. Like the constant steady flow of a river as it flows, like the steady constant flame of a candle as it glows, the yogi day and night in darkness rests the mind. Like the constant steady flow of a river as it flows, like the steady constant flame of a candle as it glows, the yogi day and night in darkness rests.
And then the excerpts from Mahamudra Aspiration. I wybrane z modlitwy Mahamudry trzeciego karmaty. Great bliss, the freedom from attachment flows in an uninterrupted flow. Clear light not covered up by clinging to attributes shines revealed. Beyond the thinking mind, the mind is spontaneously free of thought. May we effortlessly experience this in an unceasing flow. Clutching at positive and clinging to experience is freed right on the spot. The confusion of negative thoughts is naturally pure in the expanse. In ordinary mind there is nothing to adopt, reject, eliminate, or gain. May we realize to reality beyond all fabrication. And finally, in partial aspiration prayer, page 28. Strona 28. Bezstronna modlitwa dążenia. O you sentient beings, I have a good old connection with. As soon as you have left this confused dimension, may you be born in the western Sukhavati, and once you're born there, complete the books and Yamaho.
O której jest wykład? Nauka medytacji. Oczywiście jest ta medytacja. I orientuje się. No to co, to może pójdziemy coś scyzamy. Tylko już tylko muszę pojechać, jak mam te zwierzęta zapraszały mnie. Płaciły za mnie. A nie chciałem. Przestaniesz? Czy prezentacja muszę popamiętować ten miałeś. No, zaraz ci powiem. Wszystko tu jest to świetne. Patrz, zobacz, chodź zaraz pokażę ci, na czym polega technika amerykańska. Patrz, to zapiernicza w trakcie transmisji, widzisz? Delkadery. Mam możliwość robienia napisów. I to na YouTube jest. Ale są pewne hady, nie da się tu hadę tym delkaderem popchać. Alright, dobra, ja już wyłączam transmisję.